Witam wszystkich w kolejnej odsłonie podróży po Egipcie. Zapraszam też do subskrypcji kanału, ponieważ przed nami jeszcze wiele odcinków z ciekawych miejsc w Egipcie. Z naszego hotelu w Hurgadzie jedziemy autobusem i po prawie 3 godzinach docieramy do Karnak. Podczas tej podróży można zobaczyć ubogie prowincje egipskie oraz na każdym większym skrzyżowaniu dróg uzbrojone policyjne checkpointy. Karnak to miasto w Górnym Egipcie, gdzie znajduje się zespół świątyń wzniesionych w różnym czasie poświęconych bogom tebańskim. Centralne miejsce zajmuje największa świątynia z salą kolumnową, tak zwany Wielki Hypostyl. Wzniósł ją faraon z XIX dynastii Seti I, panujący w latach 1291-1279 przed naszą erą. Świątynia Karnak jest poświęcona dla boga Amona. Innymi czczonymi tutaj bogami byli małżonka Amona Mut i ich syn Honsu. Mając już bilet w ręku, możemy zacząć nasz spacer i nasze wspólne zwiedzanie. Zapraszam. A oto model świątyni Amona w Karnaku. Tak kiedyś wyglądała. Jest to typowy wzór wejścia do świątyni z 2 pylonami, po których następuje wewnętrzny dziedziniec, dalej przechodzi się przez następne 2 wewnętrzne pylony prowadzące do hypostylu i wewnętrznego sanktuarium, w którym wierzono, że przebywa Bóg. Wejście do zewnętrznych pylonów jest wyłożone 2 rzędami sfinksów z głową barana, które kontrastują z sfinksami z głową człowieka, które flankują wejście do świątyni w Luksorze. A tak mogła kiedyś wyglądać świątynia. Próba cyfrowej rekonstrukcji dekoracji pylonów robi wrażenie, w kontraście do tego, co możemy obecnie oglądać. Od strony Nilu była to aleja procesyjna z 40 sfinksami o głowach barana. Jeżeli przyjrzysz się sfinksom, zobaczysz maleńką postać między łapami każdego sfinksa. To Ramzes II. Główna świątynia Amona ma 2 osie, jedną na linii północ-południe i drugą na linii wschód-zachód. Ta pierwsza biegnie na południe w stronę świątyni narodzin w Luksorze, z którą świątynią Amona łączy aleja sfinksów o baranich głowach. Przez ponad 2000 lat kolejni faraonowie odbudowywali i rozbudowywali świątynię Karnaku. Budowle w Karnaku powstawały za panowania aż 30 faraonów. Za pierwszym pylonem znajduje się wielki dziedziniec oddzielony od sali hypostylowej drugim pylonem, przed którym ustawiono posąg Ramzesa II, stojącego w pozycji władcy, który ma na piersiach skrzyżowane ręce, w których trzyma insygnia władzy, trójrzemienny bicz i laskę pasterską. Na jego stopach widać sięgającą mu zaledwie do kolan żonę Nefertari. Więcej o Ramzesie II i jego żonie Nefertari dowiecie się w 11 odcinku tej serii. Zapraszam. Jest bardzo gorąco. Temperatura wynosi tu 42 stopnie Celsjusza w cieniu. Zaczynam mieć kłopoty z przegrzewającym się sprzętem do filmowania, kamerą GoPro oraz smartfonem. Szkoda, że aparat fotograficzny został w plecaku. Może on by sprostał w wysokiej temperaturze. Hypostyl to pomieszczenie, w którym strop oparty jest na kolumnach rozmieszczonych w sposób równomierny na całej powierzchni pomieszczenia. A oto modele sali hypostylowej w Karnak. Sala hypostylowa o wymiarach 102 metry na 53 metry podparta jest 134 kolumnami z piaskowca w formie łodyg papirusu podtrzymujących dach. Po środku, po obu stronach głównej osi wielkiej sali hypostylowej stoi 12 kolumn. Każda z nich ma po 23 metry wysokości i jest zwieńczona otwartymi kapitelami
o kształcie rozwiniętego kwiatu papirusu. Średnica gigantycznych kapiteli w kształcie dzwonu wynosi prawie 5,5 metra. Kapitel to najwyższa wieńcząca część kolumny, filaru, inaczej też głowica. Pozostałe 122 niższe kolumny ustawione są w 14 rzędach i mają kapitele o kształcie zamkniętych kwiatów papirusu. Różnica wysokości między nawą centralną a opartymi na niższych kolumnach nawami bocznymi umożliwiła zamontowanie okien oświetlających wnętrze sali. Tutaj mamy artystyczną wizję, jak to mogło wyglądać w starożytności. Dekoracje na kolumnach i światło wpadające przez okna do środka sali hipostylowej. Ściany i trzony kolumn ozdobiono bogatymi reliefami. Zobaczcie teraz, widać jeszcze pozostałości kolorów na reliefach zdobiących kolumny. Niebieski, czerwony i żółty. Musiało to w tamtych czasach wyglądać wspaniale. A co tu robi pies? Teleportował się ze starożytności? A teraz stop. Zatrzymamy się, aby dokładniej przyjrzeć się, jak pięknie i wyraźnie są wykonane i przez ponad 3000 lat jeszcze widoczne kartusze pionowe i poziome faraona, tu akurat Ramzesa II. Wszystkie rzeźby, malowidła, reliefy były oznaczane kartuszami danego władcy. Więcej na temat kartuszy opowiem w następnym odcinku. Tuż za salą hypostylową stoi 3. i 4. pylon. Pomiędzy nimi zaś można podziwiać ogromny 30-metrowy obelisk zakończony ostrosłupem, który został wykonany z jednego bloku skalnego z polecenia królowej Hatshepsut. O samej Hatshepsut, czyli faraonie kobiecie, dowiemy się więcej w 7. odcinku. Dlatego zapraszam do oglądania całej serii filmów.
Jednym z najważniejszych świąt celebrowanych w Karnak i Luksorze było święto Opet. Tutaj ponownie sięgamy do artystycznej wizji, aby zobaczyć, jak mogło w starożytności wyglądać to święto. Święto Opet w starożytnym Egipcie to święto poświęcone boskiej triadzie Amona-Re, Mut i Chonsu. Podobno ludzie otrzymywali wtedy za darmo chleb i piwo, a obchody trwały kilkanaście dni. W trakcie tego święta faraon składał ofiarę w świątyni w Karnak, następnie ofiarowywał kadzidło i wodę przed barkami kultowymi z posągami Amona, Mut i Chonsu. Następnie wraz z królewskim orszakiem barki były holowane brzegiem Nilu do Luksoru. Barkę z Amonem ciągnęła łódź faraona. W Luksorze faraon wraz z kapłanami składał ofiarę Amonowi i Mut. W podobny sposób odbywano podróż powrotną do świątyni w Karnak. Uroczystości kończyło ofiarowanie przez faraona bukietu papirusu Amonowi. Na tym kończymy nasz spacer w Karnak, ale na tym nie koniec naszej podróży. Zachęcam do pozostawienia lajków oraz komentarzy. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco oglądać następne odcinki z tej serii.